Cześć wszystkim, z tej strony Wiktor. Dziś przygotowałem dla Was coś niezwykle wyjątkowego. Najcięższy czołg II wojny światowej. Oto niemiecki Panzerkampfwagen 8 Maus, czyli myszka w wersji limitowanej. Zapraszam do oglądania. Kobi, buduj historię klocek po klocku. Recenzję rozpoczniemy klasycznie od omówienia pudełka. Na opakowaniu znajdują się wszystkie podstawowe elementy dotyczące tego zestawu. Między innymi jego nazwa, ilość klocków, ilość figurek, a także kolekcja, w której w skład wchodzi, czyli Historical Collection. Oczywiście jest również zaznaczona edycja limitowana, bo właśnie w takiej edycji znajduje się ten pojazd. Z przodu mamy oczywiście wyeksponowanego pięknego Mausa w zakładach pancernych w Kümmersdorfie. Na odwrocie mamy przedstawione niektóre funkcjonalności tego modelu, m.in. otwierane przydziały bojowe w wieży, ale także silnikowe w kadłubie. Nie zabrakło również specjalnej ramki technicznej, gdzie przedstawione są wszystkie dane techniczne faktycznej maszyny. Nie zabrakło również charakterystycznych podpisów niektórych figurek, które mamy dołączone właśnie do tego zestawu. Do zestawu dołączony został specjalny certyfikat autentyczności podpisany przez prezesa firmy Kobi. Dodatkowo na tym certyfikacie znajduje się indywidualny numer waszego modelu. Przejdźmy do naszej myszki. Model czołgu Maus mierzy 30,5 cm długości, 12,5 szerokości oraz 11 cm wysokości. Tak więc mimo skali 1:35 jest to naprawdę okazały model. Pierwsze, co od razu rzuca się w oczy, to ciekawa, bardzo nietypowa kolorystyka tego modelu. Niektórzy mogliby się zapytać, dlaczego taka? Pamiętajmy, że Maus powstał w zawrotnej liczbie tylko 2 egzemplarzy, z czego oba były tylko prototypami i właśnie to jest jeden z takich prototypowych egzemplarzy, gdzie kadłub jest pomalowany w kolorze piaskowym, a wieża ma cały czas swój czerwony podkład. Dlatego też na tej wieży, która jeszcze nie jest finalnie pomalowana, znajdują się niektóre uwagi pomalowane kredą, m.in. grubość pancerza oraz numery seryjne. Skoro już jesteśmy przy nadrukach, to zostańmy przy nich na trochę dłużej. Najwięcej z nich znajduje się właśnie na wieży, które przedstawiają różne liczby, ciągi cyfr oraz uwagi, między innymi tutaj przy jarzmie armaty. Takie same nadruki znajdują się z drugiej strony, tylko są oczywiście inne, bo uwag co do czołgu Maus było całkiem sporo. Inne nadruki znajdują się między innymi na preskopach. Jeden jest tutaj, a drugi tutaj, zdecydowanie mniejszy. No i oczywiście 2 potężne wywieczniki znajdujące się na górze wieży. Skoro już jesteśmy przy wieży, to pochylmy się nad kilkoma szczegółami konstrukcyjnymi. Wieża oczywiście jest obracana w zakresie 360 stopni i posiada ruchome, podnoszone oraz także opuszczane jarzmo potężnych obu armat. To, na co chciałbym zwrócić Waszą uwagę i chciałbym bardzo pochwalić, to obłości, które są właśnie na froncie. Jarzmo, a właściwie ten przód wieży Mausa był całkowicie zaokrąglony i ciężko jest to odwzorować z klocków, zwłaszcza w skali 1:35, a tutaj projektantom firmy Kobi udało się to zrobić naprawdę bardzo dobrze i przy budowie tej wieży doświadczeni konstruktorzy będą mieli naprawdę dużo frajdy. Tak zaokrąglonej wieży bardzo łatwo jest trafić w pierścień wieży, dlatego nasz Maus dostał taki specjalny element znajdujący się z przodu. To były oczywiście przyspawane pancerne blachy, które miały sprawiać, że wrogie pociski nie trafiałyby bezpośrednio w pierścień wieży od frontu, tylko właśnie w tym miejscu rikoszetowałyby lub po prostu by się zatrzymywały. Nasz Maus, z racji, że był naprawdę ciężkim pojazdem, no i z racji, że jest to prototyp, to ma kilka ciekawych smaczków, które znajdują się bezpośrednio na nim. Między innymi młot, siekiera oraz zestaw naprawczy, który znajduje się na pancerzu, tuż przy stanowisku kierowcy, ale ma kilka innych ciekawostek, znajdujących się między innymi na burtach. A są to zapasowe ogniwa gąsienic oraz specjalne stalowe liny, które w razie W miały służyć do wyciągnięcia Mausa. A musicie wiedzieć, że Maus ważący 188 ton miał tendencję do zakopywania się i nawet powstało kilka zdjęć, które przedstawiają właśnie Mausa, który zapadł się na poligonie, na podmokłym terenie. Niemieccy kierowcy, inżynierowie, no i osoby pracujące na poligonie miały naprawdę sporo zabawy z wyciągnięciem tego kolosa z błota.
Ciekawymi elementami są latarnie, które doświetlają drogę w czasie nocy. Oczywiście dwie przednie latarnie to jest, powiedzmy sobie szczerze, nic ciekawego, bo jest to coś, co ma praktycznie każdy pojazd, ale bardzo ciekawym elementem jest ten klocek znajdujący się z tyłu. Klocek, który posiada nadruk i jest to nic innego jak lampa Notek tylnia. Lampa Notek to była specjalna lampa, która sprawiała, że promienie z tego światła nie leciały nam za bardzo w górę, tylko w dół, doświetlały nam teren przed nami. Czołg posiada bardzo starannie i ciekawie odwzorowany układ biegowy, o którym myślę, że więcej opowiem później, ale warto wspomnieć, że gąsienice czołgu bez problemu się poruszają. No i jeżeli ktoś chce, to ten model nadaje się nie tylko na ekspozycję, ale również do zabawy. Teraz możemy przejść do wnętrza pojazdu. Dla wygody odpię sobie wieżę naszej myszki, a to dlatego, że wieża ma zdejmowany dach. Dach sobie na razie odłożę, no i możemy zajrzeć do wnętrza wieży naszego mausa. Wewnątrz znajduje się spory zapas amunicji, 2 fotele dla celowniczego oraz ładowniczego, no i ogromny odwzorowany zamek, a właściwie zamki 2 dział, które oczywiście są ruchome i pięknie to wygląda, kiedy patrzymy do środka. Jeśli chodzi o sam dach, tak jak już wcześniej wspomniałem, są 2 ogromne wywieczniki, 2 preskopy, jeden większy, drugi mniejszy, no ale są też 2 włazy, które są otwierane, są w 100% zabawowe i to, co też zawsze mi się bardzo podoba, że one są możliwie jak najstaranniej odwzorowane. Co to znaczy, że podobnie tak jak w oryginalnych włazach, należy je podnieść do góry i obrócić, tak jak to było właśnie w oryginalnych pojazdach niemieckich. Teraz przejdźmy do kadłuba. Dla wygody również pozwoliłem sobie odpiąć wieżę, a to dlatego, że łatwiej będzie pokazać właśnie wnętrze tego pojazdu. Pierwszym elementem jest otwierany przedział silnikowy, gdzie znajdują się takie elementy, no ale to są chyba 2 zbiorniki na paliwo. Dajcie znać w ogóle, co to może być w komentarzach, jesteśmy bardzo ciekawi, ale to jest mało interesujące, bo największa magia znajduje się pod tą klapą. Tutaj mamy właśnie odwzorowany główny silnik oraz cały przedział napędowy tej potężnej maszyny. W tym przedziale silnikowym, który jest naprawdę perfekcyjnie wręcz odwzorowany, znajduje się oczywiście klockowy silnik, który jest wyjmowany. Niemiecki silnik Daimler-Benz MB517, który zasilał mausa, można sobie wyjąć, można go też godnie wyeksponować, o czym będzie więcej za chwilę. Ja na razie tego Daimlera schowam i przejdę do płyty, która przykrywa cały ten zespół silników. Znajdują się tutaj liczne wentylatory, wydechy, wywieczniki, ale również właz. Właz otwierany, taki mały, niepozorny. Właz dla kierowcy tej maszyny, a przed nim łatwo rozpoznać jest preskop dla kierowcy. No i najlepsze jest to, taka też ciekawostka, że w tym miejscu, na tej wysokości znajdował się przedział kierowcy, tutaj znajdował się przedział silnikowy, a tutaj, gdzie była wieża, znajdował się faktyczny przedział bojowy. Tak więc nie było takiego fizycznego kontaktu pomiędzy kierowcą a resztą załogi, bo byli oni oddzieleni przez ten potężny przedział silnikowy. Teraz możemy przejść do naprawdę licznych akcesoriów, które dołączone są do naszego zestawu. Zaczniemy od silnika, który był już omawiany, a to dlatego, że silnik można wyeksponować na 2 różne sposoby. Jednym z nich jest specjalny taki wózek warsztatowy, na którym silnik potężny jest przewożony, a drugi sposób jest trochę bardziej ekskluzywny. Do zestawu dołączona jest specjalna podstawka ekspozycyjna, na której możecie wyeksponować wasz silnik. Silnik jest oczywiście podpisany MB517, tak więc wiadomo od razu, o co chodzi. Drugim nierozłącznym elementem jest oczywiście tabliczka ekspozycyjna w kolorze czarnym, odpowiednim dla zestawów w edycji limitowanej, na którym znajduje się nazwa zestawu, jego skala, czyli 1:35 oraz indywidualny numer waszego modelu. Innym elementem jest skrzynka w kolorze zielonym, gdzie znajdują się narzędzia, m.in. śrubokręt, klucz francuski itd., itd. No i drabina. Niektórzy mogliby zapytać, po co drabina? Pamiętajmy, że Maus, ważący 188 ton, był czołgiem potężnym, ale też całkiem wysokim i na wielu archiwalnych fotografiach właśnie z poligonu w Kummersdorfie widać, jak ten czołg ma przyczepioną nawet na stałe drabinę po to, żeby ułatwiać ewentualne wchodzenie nie tylko pancerniakom, ale właśnie projektantom, konstruktorom i innym osobom odpowiedzialnym za cały projekt myszki. Tak więc jest to jeden tylko element, który temu modelowi i w ogóle całemu zestawowi dodaje
dodaje naprawdę wiele smaku. Kolejnym elementem, który jest również bardzo ciekawy, jest tabliczka z nazwą Kümmersdorf Gut, która podkreśla miejsce, w którym odbywały się te wszystkie testy, bo to właśnie w Kümmersdorfie był podstawowy poligon armii niemieckiej. Na początku testowano tam m.in. sprzęt pancerny, ale również poligon Luftwaffe. No i m.in. na początku w Kümmersdorfie testowano rakiety V1 i V2, zanim ich produkcja i testy nie przeniosły się na poligon w Peenemünde na wyspie Uznam. Kolejnym ciekawym elementem jest taka tablica, myślę, że to jest odpowiednie słowo, na której przedstawione są plany Maus'a, ale nie tyle plany samego czołgu, tylko kadłuba i wieży, ze szczególnym podkreśleniem płyt pancernych. To właśnie między innymi na tym malutkim planie w skali 1:35 widać, jak potężny pancerz i jak wielki był Maus. Rower z doczepionym Panzerfaustem. Tak jak tutaj się śmiejemy, to jest faktyczna broń zagłady. I powiem wam, dlaczego to jest faktyczna broń zagłady i dlaczego to było milion razy lepsze niż Maus. Rower jest lekki, można się nim łatwo przemieszczać i jednorazowy Panzerfaust jest w stanie zniszczyć wszystko. Podczas gdy Maus był wielki, był potężny, był naprawdę łatwym celem dla lotnictwa. Nie wytrzymałyby pod nim żadne mosty, dlatego musiałby przejeżdżać pod nie i znając życie, kiedy by przejeżdżał pod nie, to by się zakopał w mule, patykach, kamykach i wszystkim tym, co się znajduje na dnie rzeki. Tak więc rower był naprawdę zdecydowanie lepszy niż taki potężny Maus. Kolejnym, takim chyba już ostatnim elementem z tych akcesoriów jest stół warsztatowy, który jest kolejnym elementem, który mnie kompletnie rozłożył na łopaty. Samo wykonanie stołu jest niesamowite, no ale elementy, które się na nim znajdują. Jednym z nich jest spawarka w charakterystycznym czerwonym kolorze. Nie zabrakło też zielonej frezarki. Tak mi się wydaje. No i ostatni element to jest, który jest odczepiany, jeden z wózków, który właśnie znajduje się w Mausie. Dlatego chciałem wam więcej opowiedzieć o układzie biegowym właśnie w tym momencie, bo tutaj doskonale jest odwzorowany ten układ biegowy naszego Mausa. Tak więc podczas budowy czołgu zobaczycie, że właśnie tak zostało odwzorowane podwozie, no bo faktycznie tak w faktycznym Mausie wyglądało podwozie. Podwozie było bardzo charakterystyczne, jak i sam pojazd, bo musimy pamiętać, że Maus był pojazdem hybrydowym. Miał nie tylko silnik diesla, ale również miał napęd hybrydowy, który w sprzęcie pancernym niestety za dobrze się nie przyjął. Ma szary płaszcz, do tego ma grafitowe spodnie, czarne nóżki, no i jego główka, charakterystyczny zaczes do tyłu, no i wąs, to właśnie niektóre z atrybutów. Kolejna figurka przedstawia niemieckiego pancerniaka w charakterystycznych, grubych, białych spodniach zimowych, no i w charakterystycznej czarnej Panzerbluze. Bluzy niemieckich pancerniaków były czarne, żeby nie było widać wszelkich ubrudzeń, o które w pojeździe było naprawdę bardzo łatwo. Nasz pancerniak jest zapewne jakimś weteranem kilku bitew, ponieważ ma charakterystyczną opaskę na oko. Posiada również czapkę garnizonową na swojej głowie w kolorze zielonym z charakterystycznym różowym otokiem, który wskazuje właśnie na wojska pancerne, a w swojej dłoni trzyma pistolet Mauser C96, który jest wręcz reliktem z I wojny, bo pistolety C96 zadebiutowały jeszcze przed Wielką Wojną, no a tutaj właśnie mamy go w rękach żołnierza niemieckiego już pod koniec II wojny światowej. Następna figurka jest również niezmiernie ciekawa, bo przedstawia niemieckiego Volkssturmistę, czyli członka takiego niemieckiego pospolitego ruszenia. Po czym to poznać? Po charakterystycznej opasce na jego ramieniu, jeszcze tej wczesnej, bo Volkssturm miał kilka typów opasek, no i to jest jedna z tych opasek w kolorze czarnym, z czerwonymi i białymi akcentami, gdzie na środku znajduje się charakterystyczny biały niemiecki orzeł. Inne elementy jego wyposażenia to jest karabinek Mauser Kar 98K przewieszony przez plecy. Ostatnia z figurek przedstawia również młodego żołnierza z Volkssturmu, który tym razem uzbrojony jest w niemiecki wielorazowy granatnik Panzerschreck. Panzerschreck był granatnikiem, jak już wspomniałem, wielorazowego użytku, ładowany odtylcowo, który był zasilany właśnie potężnymi rakietami kalibru 88 mm. Tak więc podobnie jak Panzerfaust był w stanie zniszczyć większość, jak nie wszystkie czołgi walczące podczas II wojny światowej.
Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat tej legendarnej maszyny, to zapraszam na film o podstawowej wersji tego czołgu, który pojawi się gdzieś tutaj, a ja w tym filmie przedstawię tylko skróconą wersję. Maus to prototypowy czołg superciężki konstrukcji niemieckiej z okresu II wojny światowej. Z łączną masą sięgającą 188 ton był to najcięższy i największy czołg, jaki kiedykolwiek skonstruowano, lecz nigdy nie wszedł do produkcji seryjnej, ani nie został użyty bojowo. To już wszystko na dziś. Dajcie znać, co myślicie o limitowanym Mausie w komentarzach pod tym filmem. Zachęcam też do odwiedzenia naszych mediów społecznościowych na Facebooku, Instagramie i TikToku, gdzie publikowane są nowości i inne ważne informacje. Do usłyszenia w następnej recenzji i pamiętaj, buduj historię, klocek po klocku.